Witam, Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i mamy 1 grudzień. Nów Strzelca. Wspaniały nów Strzelca i jednocześnie czas cudów. Czas tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas i to, co sobie wymarzyliśmy i to, co byśmy sobie zaprogramowali w naszych życzeniach, pragnieniach, ale i także możliwości zdobycia tego. I dlatego też nasz kosmogram w ten sposób wygląda, a nie inny. To godzina 7:20 czasu warszawskiego, kiedy Słońce w koniunkcji z Księżycem rozpoczyna miesiąc Strzelca. Wspaniałego Strzelca, który daje nam więcej niż byśmy się spodziewali, ponieważ władcą tego znaku jest Jowisz, a Jowisz rozdmuchuje także te złe strony, ale te dobre przede wszystkim i my chcemy skorzystać z tego dobra, które daje nam Księżyc. Jak to wygląda? Oczywiście, że najważniejszą planetą w tym układzie jest Merkury, ponieważ jest w retrogradacji i jest w takim miejscu dosyć bardzo odpowiedzialnym, bo znajduje się w pierwszym sektorze, ale to nie bierzmy pod uwagę, bo nic się tutaj nie zmieni, a Merkury ma taką specyfikę troszeczkę, ale przez to możemy się bardzo mocno zastanowić nad swoim postępowaniem i zrehabilitowaniem w sobie swoich myśli, co daje nam możliwość przede wszystkim akceptacji tego, co jest najlepsze w tym czasie, a nie innym. To też jest ogromny plus, a jednocześnie też można by było powiedzieć zarzut do swojego ja, które sami sobie budujemy. A jeszcze jedna rzecz, że naprzeciw naszej koniunkcji Słońca z Księżycem i także tutaj tego nowiu przy Merkurym jest po drugiej stronie Jowisz i Uran, który będzie dopiero uczestniczył, ale Uran ma zupełnie inne wpływy, bo ma wpływy przede wszystkim z naszą Wenus, która tworzy trygon, czyli tutaj i daje jeszcze inne sposoby myślenia, jeszcze inne sposoby wymagań, ale jednocześnie też troskę o to, żeby nie zrobić błędu, bo to stanowi, że sami sobie kopiemy dołki przed sobą i w nie wpadamy. Zdrowy rozsądek, jeszcze raz zdrowy rozsądek, to jest właśnie tego Strzelca. Ta wiedza, którą mamy, a nie chcemy jej używać, bo po co nam to? My jesteśmy wolni, niezależni, a ja w ogóle wspaniali. Nie, musimy zastanowić się nad każdym gestem, nad każdym ruchem paluszka, żeby nie zrobić tego błędu, który będziemy przez wiele lat potem cierpieć i nie ma sensu. W dodatku jeszcze inne planety biorą udział w tym wszystkim bardzo silnie i bardzo poważnie, ale jedną z najważniejszych historii to jest właśnie ta odpowiedzialność Merkurego z Jowiszem i także z naszym nowiem, czyli tą koniunkcją pomiędzy Słońca a Księżycem. To jest dla nas clue tego programu i tego działania przez cały ten miesiąc Strzelca. I on odpowiada nam na nasze problemy, które możemy w umiejętny sposób poprzez medytację, kontemplację, modlitwę zredukować i postawić siebie na jeszcze wyższym szczeblu duchowości, którą tak bardzo pielęgnujemy ze względu na to, że ona jest najbardziej potrzebna. W dodatku ona odróżnia nas od każdej istoty na tej ziemi. Wszechświata jeszcze nie znamy, ale to wszystko jest przed nami i możemy z tego skorzystać, jak tylko jest taka możliwość, jak jest taka plastyka myśli.
ta myśl, która w tej chwili jest, która jest ta strzelcowata, która daje nam przede wszystkim ogromny ogrom tego wszystkiego, co byśmy chcieli, co byśmy musieli zrealizować. A realizacja należy wyłącznie tylko do nas. Czyli ten kosmogram jest najważniejszym kosmogramem w całej historii, ponieważ już się kończy ten rok kalendarzowy i rozpoczynamy następny w naszej mentalności, w naszej dziwnej psychice, co nie jest taką rzeczywistą prawdą, ale zostawmy to, podlegamy temu tutaj działaniu i musimy zrobić podsumowanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy i wystartować z nowym rokiem tym kalendarzowym, z nowymi pomysłami, a przecież to już będzie koziorożec, a to już będzie zupełnie inne podejście do tego całego funkcjonowania. No i będziemy się przygotowywać do właśnie tego znaku, który nastąpi przy następnym nowiu. Pełnia pokaże nam, co zrobimy, a w tej chwili jesteśmy na początku nowego działania i tego filozoficznego, tego psychicznego, tego duchowego, tego działania, które prowadzi nas naprawdę na szeroki wszechświat myśli i pojednania się przede wszystkim z kosmosem, zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje, jaki on jest, jaki on ma zamiar. Zamiar jest bardzo ciężko odczytać, ale czujemy go wewnętrznie, ponieważ jesteśmy dziećmi kosmosu i nie ma możliwości innego spojrzenia na rzeczywistość. Także zapraszam Państwa na dalsze moje wypowiedzi, tutaj związane między innymi z Strzelcem, ale przede wszystkim z przyszłością. Z przyszłością, która jest dla nas tak bardzo istotna, bo ona coraz większymi krokami przybliża się do nas, ale jednocześnie może tak się stać, że się będziemy oddalać i będziemy wpadać w czasy, jak nazywamy to, historii ciemne, co jest najgorszą historią. A historia kołem się toczy i kosmogram też jest kołem. Jednak tą mandalą naszego życia i w tej mandali musimy odnaleźć siebie, odnaleźć nas wszystkich i być jednością. To na tyle. No i wszystkiego najlepszego związanego z tym właśnie miesiącem Strzelca i wszystkim strzelcom życzę powodzenia, ale przede wszystkim przewodzenia, mądrości, którą posiadacie, którą macie wrodzoną, którą macie w sobie. I nie próbujcie mi się wywinąć, że nie chcecie. Musicie, bo taka jest wasza rola w tym świecie. To wy niesiecie kaganek oświaty, to wy niesiecie kulturę, to wy niesiecie tą teologię naszego życia. To wy jesteście harmonią tego wszystkiego. To wy jesteście wspaniali. Trzymajcie się, drogie strzelce, i wszystkim życzę, żebyśmy brali z nich przykład. To jest dziwne, ale jednak. Do zobaczenia i z Bogiem.